Siema, tu Wahacz. Początkiem nowej ery dla samochodów Renault było może Megane E-Tech, ale Austral debiutujący po nim, jako że nie jest elektrykiem, tylko spalinowcem, to jest moim zdaniem modelem istotniejszym i też przyznam, że Francuzi postarali się go projektując, też wymyślając wersję, którą dostałem do jazdy. Jest to bowiem odmiana Iconic Esprit Alpine, która czerpie inspirację ze sportowej odnogi koncernu Renault, czyli właśnie Alpine i ich modelu A110. Producent w tej wersji przyozdobił nadwozie subtelnymi oznaczeniami na nadkolach, a znacznie bardziej rzucają się w oczy 20-calowe felgi oraz opcjonalny i kosztujący 7500 zł szary lakier satynowy, który wymaga też dwukolorowego nadwozia za 3700 zł. Nadaje on jednak nadwoziu testowanego modelu zupełnie innego charakteru i w takiej konfiguracji przyznam czułem ducha A110, które testowałem swoją drogą kiedyś w takim samym matowym kolorze. Poza tym Austral kontynuuje trendy stylistyczne zapoczątkowane przez nowe elektryczne Megane, ale nie jest jego kopią, tylko rozciągniętą w osi pionowej, a ma swój indywidualny styl, który wypada moim zdaniem naprawdę korzystnie, bo mamy tutaj zarówno zgrabną bryłę, która jest masywna, ale nie za ciężka stylistycznie, nie brakuje także miłych dla oka detali, jak wyrazisty przedni pas czy przetłoczenia na masce. Wiadomo, że wersja, którą dostałem, wpływa na mój osąd, a też Australe na ulicy ciężko jest jeszcze spotkać na tyle często, aby na spokojnie ocenić na przykład prezencję bazowego Equilibre, ale patrząc na zdjęcia sądzę, że ten model bez względu na konfigurację jest po prostu ładnym SUV-em. W testowanej odmianie nie podoba mi się tylko logo, to znaczy ogólnie też wolałem to poprzednie, a tutaj zostało ono jeszcze przyciemnione i sprawia wrażenie, jakby ktoś się ukradł i nic na przodzie nie było. We wnętrzu Austral wygląda moim zdaniem też bardzo korzystnie, bo mamy tutaj ciekawie zaprojektowaną w swojej kanciastości deskę rozdzielczą, a wersja Alpine dodaje jeszcze niebieskie nici i wstawki z Alcantary. Pochwalić również należy wysoką ergonomię kabiny z dwoma jednak wyjątkami. Pierwszym z nich jest dźwignia zmiany biegów umiejscowiona przy kierownicy. Sam pomysł nie jest zły, na przykład Mercedes od lat go stosuje, ale w Renault mamy za dużo tych manetek z prawej strony, ponieważ trochę niżej jest ta od wycieraczek, a jeszcze niżej jest sterowanie multimediami i łatwo jest się pomylić. Przyznam, że zdarzyło mi się, że gdy chciałem wrzucić bieg do przodu, to przetarłem szyby. Drugim minusem jest ten połyskujący element, ponieważ gdy się jedzie i patrzy po prostu przed siebie, to w niektórych okolicznościach coś się tutaj potrafi odbić zauważalnie i na peryferiach pola widzenia zwrócić uwagę. Wtedy wzrok się kieruje tutaj zupełnie niepotrzebnie. Moim zdaniem też ten materiał w żaden sposób podsufitki nie upiększa. Na szczęście w tej kabinie plusy w obszarze ergonomii zdecydowanie przewyższają minusy. Chociażby mamy tutaj bardzo wygodny panel klimatyzacji, który nie jest ukryty w żadnym menu, tylko jest w pełni fizyczny, oparty o wygodne przełączniki. Kolejnym plusem jest system inforozrywki Open Air Link, w którym od drugiej od dołu wersji Techno dostajemy już 12-calowy wyświetlacz. Mamy tutaj także usługi Google, co oznacza, że jest asystent głosowy, jest też mapa Google, która działa tak jak na smartfonie pod kątem szybkości, też punktów zainteresowań, informacji o korkach, aktualności dróg, więc jest to rewelacyjna sprawa. W innych obszarach też ten system nie zawodzi, wszystko działa tutaj szybko, mamy bardzo dobrą jakość wyświetlonego obrazu, też świetną reakcję na dotyk. Jest możliwość instalacji niektórych aplikacji, takich dodatkowych, np. podcastów. Ustawienia też są podane w bardzo przejrzystej formie, takich kafelków, dzięki temu, że mamy bardzo dużą przekątną ekranu, to nie ma problemów, aby te elementy sterujące były odpowiednio rozplanowane pod kątem wielkości. Też jest wszystko bardzo logicznie tutaj pogrupowane w kategorie. Jest integracja ze smartfonami, bezprzewodowa, więc ogólnie jest to system, który można śmiało stawiać za wzór nie tylko dla marek popularnych. Na kierownicy z lewej strony mamy przyciski odpowiadające za sterowanie aktywnym tempomatem. Z prawej obsługuje się elektroniczne zegary, mamy odbiór, odrzucanie połączeń. Jest też programowalny przycisk, można sobie na przykład ustawić, aby wyzwalał on widok z kamer. Multimediami steruje się joystickiem, którego już pokrótce pokazywałem. Wygląda on może archaicznie, ale jest dobrze zaprojektowany i wygodny w obsłudze. Na kierownicy mamy też dedykowany przycisk do zmiany trybów jazdy i dobrze, że się tam znalazł, ponieważ samochód zawsze domyślnie startuje w trybie komfort i nie jestem tego zwolennikiem, ponieważ wolę sobie samemu dostroić wszystko związane z działaniem samochodu, a tak jestem przymuszany do każdorazowej zmiany. Na szczęście nie trzeba się zagłębiać w menu, tylko można to załatwić przyciskiem na kierownicy, no ale wciąż ignorowanie preferencji użytkownika jest kiepskie.
Swoją drogą Alcantara, o której wspominałem, znajduje się też częściowo na kierownicy. Nie jest ona w tych najczęściej trzymanych miejscach, więc jest nadzieja, że nie wytrze się zbyt szybko. Bardzo fajnie się to prezentuje. Podobnie jak szwy, które tutaj są nie tylko niebieskie, ale również białe oraz czerwone. Akcenty związane z wersją Alpine spotkać można też na fotelach. Mamy nagłówki z odpowiednim logiem. Jest flaga Francji wszyta w bok. Są też niebieskie przyszycie, jest Alcantara. Na boczkach pasy bezpieczeństwa też zostały przyozdobione niebieskimi paskami. Podobnie niebieskie są szwy na drzwiach. Tam również spotkać można Alcantarę. Jest ona obecna też na desce rozdzielczej. Przyznam, że zmiany te, pomimo braku ingerencji w bryłę kokpitu, całkiem skutecznie dodają tej przestrzeni dodatkowego uroku. W pełni elektroniczne zegary pozwalają na modyfikację tego, co będzie się znajdowało z prawej strony, ale mamy również możliwość wpływania na widoki. Producent przygotował kilka, jest taki chociażby z mapą na całości, bardziej skupiający się na systemach bezpieczeństwa, albo też bardziej minimalistyczny, no i też klasyczny, więc zakres informacyjny jest tutaj wystarczający. Nie podoba mi się za to tutaj minimalizm tarcz, że nie ma zwykłego wyskalowania prędkościomierza i obrotomierza. W przypadku obrotomierza można sobie ustawić takie wskazanie, no ale wtedy na przykład nie możemy sprawdzać, jakie mamy średnie spalanie i nie da się tego, przynajmniej się nie udało tego ustawić, nawet w trybie sportowym, gdzie można by się tego najbardziej spodziewać. Jedynie pojawiają się kreseczki, ale bez wartości cyfrowych. Wracając jeszcze na chwilę do tematu ergonomii kabiny, to podoba mi się ten ruszający się element na tunelu środkowym. Jeśli jest on przesunięty do tyłu, to mamy tutaj uchwyty na kubki, 2 porty USB oraz gniazdo 12V. Gdy się go przesunie do przodu, to odkrywa się schowek, na nim znajduje się indukcyjna ładowarka do telefonu. Poza tym schowkiem na tunelu środkowym mamy też taki klasyczny, otwierany. Topowe multimedia z większym ekranem w Australu występują od drugiej od dołu wersji Techno, a w bazowym Equilibre dostaje się ekran 9 cali, przy czym podstawa nie jest tutaj takim typowym golasem, bo mamy chociażby czujniki parkowania z tyłu, światła LED, dostęp bezkluczykowy czy trochę asystentów bezpieczeństwa. Wciąż jednak, jak to zazwyczaj bywa w samochodach, drugie od dołu Techno, droższe o 12 000 zł, jest najrozsądniejsze, bo poza nawigacją Google mamy w nim chociażby też adaptacyjne światła, kamerę cofania czy przednie czujniki. Iconic to już wersja na wypasie i przez wypas rozumiem kamery 360 stopni, elektrykę fotela kierowcy i klapy bagażnika, czy aktywny tempomat, który akurat mógłby być też w niższych odmianach w standardzie. Do każdej półki wyposażeniowej można dokupić trochę opcji dodatkowych, czy to pojedynczo, czy w pakietach, i Iconic też ma kilka rzeczy na tej liście, jak chociażby matrycowe światło za 4000 zł, czy wyświetlacz head-up za 3000, a dodatki z wersji Esprit Alpine kosztują 7000 zł ekstra i to sprawia, że prezentowany egzemplarz kosztował 203 600 zł. W Iconic występuje też już tylko mocniejszy silnik, czyli benzyna 1.3 158 koni mechanicznych z miękkim układem hybrydowym, a słabszy wariant ma 140 koni i też miękki układ hybrydowy i w nim dostępny jest tylko manual, a w mocniejszym automat. W przyszłości cenę samochodu będzie można jeszcze podwyższyć za sprawą wprowadzenia pełnej hybrydy e-Tech o mocy 200 koni mechanicznych. Gdyby ktoś myślał o leasingu operacyjnym na testowany model, to powiem, ile by to kosztowało, biorąc rozsądniej skonfigurowany egzemplarz w wersji Techno i z silnikiem 158 koni i korzystając z oferty przygotowanej przez partnera Wahacz TV, czyli firmę Carlis Polska. Przechodząc na ceny netto, za parametry weźmie 20% wpłaty własnej, czyli 26 927 zł, 4-letni okres leasingu i wykup końcowy 30%, co daje 40 391 zł i przekłada się to na miesięczną ratę wynoszącą 2171 zł. Link do oferty, gdzie można dostroić suwaki pod siebie, wrzuciłem w opis filmu, a na stronie Carlis Polska są też inne modele, również w wynajmie długoterminowym. Jednostka benzynowa 1.3 bez względu na wariant mocy ma 4 cylindry, a miękki układ hybrydowy w niej występujący ma delikatnie wspierać silnik spalinowy podczas przyspieszania albo uruchamiania przez system start-stop. Przez brak możliwości wyłączenia układu elektrycznego tego pierwszego działania nie da się ocenić, ale pomoc miękkiej hybrydy przy odpalaniu wypada kiepsko, to znaczy zazwyczaj po puszczeniu hamulca czułem lekkie szarpnięcie, gdy benzyna budziła się do życia, a już sporadycznie pojawiał się też niewielki problem z ospałością. W trasie nie zwraca to na siebie uwagi, ale w mieście już tak i przy miękkim układzie hybrydowym nie powinno mieć to miejsca, chyba że po prostu egzemplarz, który dostałem, miał jakiś feller. Jeśli chodzi o dynamikę z kolei, to 158-konna benzyna tak rozpędza ważącego 1464 kg Australa od 0 do setki.
tak od 90 do 140 km na godzinę. Patrząc na taki suchy czas, szału może nie ma, ale odczuwalna dynamika jest tutaj według mnie dobra i podczas punktowego przyspieszania auto sprawnie rusza do przodu i ten efekt powoduje, że nie sugerowałbym się aż tak bardzo danymi katalogowymi. Nie jest to wciąż auto dla fanów dużej mocy, ale ja mogłem Australem bezpiecznie wykonywać różne manewry, również na drogach szybkiego ruchu. Potencjału jednostki napędowej nie ogranicza bezstopniowa skrzynia biegów CVT z symulacją 7 przełożeń, która skutecznie je udaje, to znaczy gdybym nie wiedział, z czym mam do czynienia, to jadąc normalnie zazwyczaj trudno byłoby mi się nawet połapać, że w testowanym Renault jest CVT. Skrzynia bowiem oczywiście czasami trochę inaczej się zachowuje, na przykład po dodaniu krótkogazu na niskich obrotach bardziej one falują, ale z drugiej strony automat naturalnie wkręca silnik na obroty, gdy się przyspiesza normalniej i robi udawane redukcje. Nie ma również tutaj efektu piłowania jednostki napędowej na jednostajnych obrotach. Nawet gdy mocno wciskałem gaz, nie pojawiły się również szarpnięcia, a reakcja na naciskanie prawego pedału jest do auta tego typu wystarczająco szybka, więc ogólnie CVT wypada tutaj ok i trudno jest mi się do tego rozwiązania przyczepić. Co najwyżej rozczarowuje, że względem odmiany z manualem wymaga aż tak dużej dopłaty, czyli w techno 12 000 złotych. Dostaje się wtedy co prawda jeszcze 18 koni mechanicznych ekstra, no ale wciąż kwota jest pokaźna. Pod kątem spalania Austral jeżdżąc po Warszawie zużywał mi średnio 7,5 litra na 100 km. Na zwykłych drogach poza miastem wyniki oscylowały wokół 6 litrów, na drogach ekspresowych rosły do lekko ponad 7 litrów, a przy prędkościach autostradowych były to okolice 8 litrów. Jadąc z wysokimi prędkościami rośnie też hałas, który przy 120 km na godzinę jest jeszcze przyzwoicie kontrolowany, ale nie jest to też żaden wyróżniający się poziom. Zbliżając się do 140 km na godzinę wyraźnie wzmagają się szumy powietrza z okolic szyb, i wtedy już nadprogramowe odgłosy mogą zbyt zwracać uwagę w dłuższej podróży. Pod kątem właściwości jezdnych testowane Renault jest dobrze zbalansowane. Zawieszenie jest tak zestrojone, że jest dosyć miękkie na mniejszych nierównościach i w wersjach z rozsądniejszym rozmiarem felg efekt ten jest pewnie jeszcze intensyfikowany. W każdym razie nawet 20 cali sprawiało, że było pod tym kątem ok. Z kolei na większych niedoskonałościach nawierzchni mamy wypośrodkowane pomiędzy miękkością i sprężystością reakcje, idące trochę bardziej w stronę tej pierwszej cechy, ale ogólnie proporcje są takie, że Austral prowadzi się pewnie. Jeśli ktoś lubi typowo bujające się francuskie SUV-y, żeby nie szukać daleko, coś w stylu Renault Koleos, to tutaj aż takiego efektu nie ma, ale dla mnie poziom wygody wciąż jest dobry, tym bardziej, że dostajemy w Australu też udane fotele, które w Iconic Esprit Alpine są elektryczne, a ten kierowcy ma też masaż. Jest on jednak rozczarowujący, bo pompuje się tylko odcinek lędźwiowy i jest to pójście po linii najmniejszego oporu. Układ kierowniczy został dopasowany do zawieszenia i jest oczywiście jak na SUV-a przystało trochę upłynniony, ale jednak mocniej wychylając kierownicę czuje się niezłą precyzję i auto przyjemnie się prowadzi w takim neutralnym stylu. Optymalne jest do tego wybranie większego oporu stawionego przez kierownicę, bo ten z trybu komfortowego jest moim zdaniem za mały jak na zestrojenie układu, dlatego szkoda, że tak jak wspominałem, auto nie zapamiętuje ustawień po zgaszeniu silnika. W testowanym Renault siedzi się standardowo jak na SUV-a, czyli dosyć wysoko, co oznacza, że chociażby maska jest dobrze widoczna z perspektywy kierowcy, ona jakoś bardzo nie opada, ma za to przyjemne dla oka przetłoczenia. Frontowa szyba nie jest mocno pochylona, mamy też niezbyt długie podszybie, więc wyczuwalność przednich krańców nadwozia jest tutaj przyzwoita, widoczność na boki jest dobra. Do tyłu, gdy się spojrzy, jest najgorzej, ponieważ tam do masywnego słupka dochodzi też bardzo wysoko poprowadzona tylna szyba. Na szczęście kończy się ona mniej więcej wraz z nadwoziem. W ramach wsparcia parkingowego w Australu pojawiły się nowe kamery, wciąż nie oferują one jakiejś wybitnej jakości, zwłaszcza po bokach kadru. Trochę szkoda, jak na rozwiązanie, które zostanie z nami na kilka lat, można by oczekiwać trochę więcej, no ale wciąż jest znacznie lepiej niż było kiedyś przy widoku do przodu. Dostajemy także kilka dodatkowych trybów. Można sobie na przykład odpalić poza taką standardową kamerą z przodu, też widok z obu nadkoli oraz widok interaktywny 360 stopni, który ujawnia tą kiepską jakość po bokach. No i też ten samochód jest tak rozpikselizowany, że prezentuje się jakby został żywcem wyciągnięty z PlayStation 1, z jakiejś gry na tą konsolę.
Ze względu na budowę tyłu, kamera cofania w Australu się zdecydowanie przydaje, podobnie jak tryb komfortowy układu kierowniczego, bo wtedy samochód ten całkiem nieźle zachowuje się podczas manewrowania pod kątem żwawości. To znaczy trochę czuje się oczywiście wymiary nadwozia, które wynoszą 451 cm długości i 182 cm szerokości, ale poruszać się nim na parkingach można rozsądnie sprawnie. We w pełni hybrydowej wersji E-Tech testowany model zyska też układ 4Control Advanced z 4 kołami skrętnymi, co da mu lepszą zwrotność i również ma się pozytywnie przełożyć na jazdy z większymi prędkościami po zakrętach. Miękkie hybrydy są tego dodatku pozbawione i testówka przez to miała zwyczajny jak na auto tego typu promień skrętu, ani nie za mały, ani nie za duży. W górnych częściach drzwi oraz deski rozdzielczej w Australu mamy miękkie tworzywa dobrej jakości, takiej jak mniej więcej w innych modelach Renault, tych wyżej pozycjonowanych. Mamy też trochę urozmaicające tę kabinę, srebrne wstawki na drzwiach, podłokietniki są szyte ekoskórą i odpowiednio miękkie. W niższych częściach kokpitu mamy gorzej wyglądający już twardy plastik, ale nie zwraca on na siebie za bardzo uwagi. Boczki tunelu środkowego to znowu ekoskóra. Tutaj nie ma fortepianowej czerni za wiele, więc cały ten segment tunelowy można utrzymać w dobrej kondycji. Tutaj jest tej czerni trochę więcej, ale nie na tyle, żeby przeszkadzała. Całość jest bardzo solidnie zmontowana, więc jakościowo samochód trzyma dobry poziom. System dostępu bezkluczykowego oparty jest to klasyczną dla Renault kartę hands-free, która jest bardzo cienka, lekka, w ogóle nie przeszkadzająca w kieszeni. Wykonana została w większości z robiącego dosyć kiepskie wrażenie wizualne czarnego plastiku, też podatnego na przetarcie. Połyskująca ramka jest z kolei bardzo podatna na zarysowania. Na dekoracyjne oświetlenie wnętrza testowanego Renault składają się zarówno bardziej wyraziste elementy w postaci LEDowych pasków na drzwiach oraz desce rozdzielczej, a także bardziej rozproszone podświetlenie tunelu środkowego. Modyfikować można zarówno intensywność oświetlenia, jak również jego kolor. Tutaj mamy pełną dowolność, jest koło kolorów, wtedy też od razu zmieniają się akcenty kolorystyczne na centralnym wyświetlaczu oraz na zegarach, a także, co ciekawe, przycisk Multisense na kierownicy. Jeśli chodzi o inne przyciski, to tutaj już zawsze mamy biel, co dobrze pasuje do różnych barw, które można sobie wybrać z menu, więc każdy dostroi nastrój, jaki ma tutaj panować do swoich preferencji. Jest też 100% kompletność podświetlenia instrumentów pokładowych, bardzo przyjemnie się to wszystko prezentuje. Przednie światła w Australu mają typowy dla nowych Renault kształt litery C, tylko tutaj jest on trochę urozmaicony drobnymi LEDowymi wstawkami. Od czasu do czasu dynamicznie zapalają się one w roli kierunkowskazów. LEDowe segmenty służą też do tego, aby odpowiednio przywitać kierowcę. W kierunkach w bocznych lusterkach też siedzą diody. Z tyłu testowany model w światłach pozycyjnych też opiera się na pomysłach z poprzednich Renault, tylko je podrasowuje. Mamy w tej części nadwozia także dynamiczne kierunkowskazy i to wszystko sprawia, że Austral po zmroku wypada moim zdaniem bardzo dobrze, zarówno pod kątem nowoczesności, jak i stylu nie mogę się do niczego przyczepić. Zadaniem matrycowych świateł w Australu jest takie pionowe wycinanie części wiązki, aby nie oślepiać innych kierowców, a zarazem maksymalizować doświetlanie reszty, czyli poboczy. Krańce bocznych sekcji mają ciekawy kształt, bo przypomina on literę C, a zazwyczaj w autach strefy jasne kończą się bardziej pionowo. Nie wpływa to na użytkowanie, bo i tak obszar jest dostatecznie duży, więc mówię to jako ciekawostkę i potencjalne nawiązanie do kształtu pasków do jazdy dziennej. Matrycowe LEDy oferują przyzwoitą precyzję, to znaczy nie ma tutaj bardzo ostrego odcinania stref jasnych od ciemnych, ale wystarczające, aby pobocza były jasne. Mamy też tutaj dobrą moc świecenia, a także rozsądnie zaprogramowane wykrywanie innych pojazdów, to znaczy komputer szybko otworzył świetlny tunel, gdy samochód pojawi się na horyzoncie. Ogólnie mamy zatem tutaj do czynienia z solidnymi matrycowymi LEDami. Z tyłu, gdy ustawiam przedni fotel pod siebie i siadam za sobą, to na nogi mam taki duży zapas wolnej przestrzeni. Nad głową też jest ok, ponieważ nawet konkretnie się prostując, od podsufitki dzieli mnie jeszcze taki bezpieczny margines. Tunel środkowy w testowanym modelu jest w umiarkowanym stopniu wystający. Z tyłu mamy rozkładany podłokietnik oraz kolejne dwa porty USB, również w standardzie C. Szkoda, że przy aż 4 złączach na pokładzie, chociaż jednego czy dwóch Renault w standardzie A wciąż popularnym nie zastosowało. W bogatszych odmianach tylna kanapa jest też przesuwana w sporym zakresie, no ale przy maksymalnym przesunięciu do przodu ktoś na niej siedzący musiałby to robić po turecku. W zależności od położenia tylnej kanapy bagażnik Australa może mieć od 500 do 575 litrów. Otrzymujemy tutaj umiarkowanie wysoki próg załadunkowy, duży otwór oraz regularne kształty, jedynie nadkola trochę się wcinają.
Po bokach przestrzeni bagażowej z obu stron mamy niewielkie kieszenie, są też haczyki na jakieś torby oraz dźwignie umożliwiające złożenie oparcia tylnej kanapy. Z lewej strony jest też gniazdo 12V, a pod podłogą znalazło się w egzemplarzu testowym dojazdowe koło zapasowe. Maksymalne zdolności ładunkowe samochodu to 1525 litrów. Po złożeniu drugiego rzędu siedzeń pojawia się niestety wyraźny uskok. Podsumowując, Renault Austral jest według mnie bardzo udanym otwarciem nowego rozdziału dla tego producenta, bo chociaż jest on w wielu miejscach zbliżony do Megane E-Tech, to testując tamten model żałowałem, że jest on tylko elektryczny i przez napęd dla większości osób inne jego zalety będą po prostu nieistotne, bo i tak go nie kupią. Tutaj już mamy za to rozsądniejszy model spalinowy z krwi i kości, który dobrze jeździ, ładnie wygląda, ma estetyczne wnętrze i wyróżnia się świetnymi multimediami na pokładzie, zatem zalet ma całkiem sporo i wart jest zainteresowania. I to wszystko, co przygotowałem o Australu. Dziękuję za uwagę i mam nadzieję, że jego test się podobał. Jeśli tak było, zachęcam do dania temu filmowi łapki w górę. Będzie mi z tego powodu bardzo miło. Zainteresowanym przypominam o Carlis Polska i ich ofercie. A jeśli ktoś nie ma, to zapraszam również do subskrypcji kanału, ponieważ kolejne materiały na Wahacz TV pojawią się wkrótce. Na razie!